Witam serdecznie. Dzisiejsze czytanie to wskazówka od siebie z przyszłości. Zobaczymy, co Ty sama z przyszłości chcesz sobie powiedzieć dzisiaj. Jest to czytanie ogólne, energetyczne, bezterminowe, więc weź tylko to, co z Tobą rezonuje. Dziękuję za subskrybowanie mojego kanału, zostawianie wiadomości i lajków. Przed Tobą 3 wybory. Poczuj, która do Ciebie przemawia. Może to być czasem więcej niż jeden wybór. Jeżeli nie jesteś pewien, nie jesteś pewna, masz problem z wyborem, zamknij sobie oczy, weź głęboki wdech, spokojny, powolny wydech. Jeszcze jeden głęboki wdech, spokojny, powolny wydech. Otwórz oczy i poczuj. I zaczynamy od wyboru pierwszego. Wybór pierwszy. Tutaj przełożę troszeczkę, żeby nam tu te karty. Wskazówka od siebie z przyszłości. Ciesz się ludźmi wokół Ciebie. Jeżeli masz w swoim otoczeniu dzieci, to zwracaj na nie szczególną uwagę. Ucz się od nich radości, spontaniczności, ale także przebywaj z nimi. Jeżeli to są Twoje wnuki, albo dzieci sąsiadów, tutaj mówi bardzo, żeby uczyć się od dzieci ich radości. Bo one mają w sobie specyficzny sposób patrzenia i ta radość jest zawsze spontaniczna, bez uzasadnienia. Cieszą się, bo się z czegoś cieszą. I tu jest taka wskazówka: obserwuj i ciesz się, przebywaj z nimi, aby przebywając w ich otoczeniu nabierać tego samego do swojego życia. Bo tutaj w Twoim życiu potrzebna jest po prostu radość dla radości, uśmiech dla uśmiechu, poczucie jedności z ludźmi, ale na takich bardzo szczerych, fajnych wartościach. I tu jest ta wskazówka: nie zapominaj o tym, że ci ludzie są bardzo ważni, że spędzanie z nimi czasu, spontaniczna radość to nie jest marnowanie czasu, to jest doładowywanie swojego potencjału życiowego, swojej radości. To jest tak, jak gdyby dotankowywać się, jakby samochód dotankować, to Ty się dotankujesz radością. Jeżeli masz dziecko, to poświęć mu czas, znajdź ten czas. Mimo różnych obowiązków, różnych sytuacji, tutaj mówi: przebywaj z dziećmi, a szczególnie dla tych osób, które mają dzieci, bądź ze swoimi dziećmi. Tak? Zadbaj o to, aby w Twoim domu nie jadało się samotnie posiłków. Jeżeli jest to utrudnione z różnych przyczyn, to wybierzcie jeden dzień w tygodniu, kiedy wspólnie siadacie, jecie posiłki, dzielicie się radością, informacjami, ale żeby to były fajne rzeczy, nie upominanie przy stole, nie mówienie o troskach, tylko taki czas, kiedy cieszymy się swoją obecnością. Albo szukaj ludzi, tak? Jeżeli nie masz własnych, szukaj ludzi. Dziel się i ucz się od nich radości. Taka jest jedna ze wskazówek. Zobaczymy, co tu jeszcze. Zobaczmy. O, ta karta mnie przyciąga. Buduj swoje życie. Buduj, i tutaj takie czuję, uszczęśliw swoje wewnętrzne dziecko. Zobacz jako dziecko, czego nie doświadczyłeś, o czym marzyłeś. Zauważ siebie, swoje dziecięce potrzeby. Tutaj bardzo czuję mocną potrzebę radości,
Jak nie wiesz jak, musisz się właśnie uczyć od dzieci, obserwuj, zaopiekuj się sobą, zrób takie zadanie, masz taką wskazówkę, to jest Twoje takie zadanie, które ma być wykonane sercem. Zadbaj o siebie jak o dziecko, które teraz ma możliwość spełnić swoje marzenia. Jak nie masz marzeń, zamknij oczy, poczuj, obserwuj, wyciągaj wnioski, próbuj różnych rzeczy. Pozwól sobie na radość, taką spontaniczną. Poczuj się zaopiekowana, ponieważ możesz już sama sobą się zaopiekować. Jest to bardzo potrzebne, aby w innych obszarach życia Ci płynęło. Ta radość, gdy jest tak zamknięta, gdy to Twoje wewnętrzne dziecko nie jest uradowane, to ono później w innych obszarach Twojego życia będzie pokazywać braki. Więc Twoja wskazówka od przyszłości: radość. Radość. Dobrze, no zobaczmy jeszcze. Oj, ta karta tu mi się wysuwa. Co to za karta? Wtedy też dostrzeżesz pewne rzeczy w swoim życiu, zauważysz pewnego rodzaju emocje. Może pokażą się też rzeczy, o których nie miałaś pojęcia, albo nie chciałeś zauważyć, a one przyjdą. Przy tej trosce, przy tej radości, przy tej trosce o swoje wewnętrzne dziecko, żeby doprecyzować, przy tej radości mogą się pojawiać różne rzeczy. Możesz zauważać, że jakieś braki, czegoś nie chciałaś widzieć. To jest czas, żeby zauważyć, ale nie właśnie jako smutek, jako coś negatywnego, tylko że już czas to uwolnić. Czas to pozwolić temu być, tak było, pozwolić sobie na te emocje i przede wszystkim cały czas być skoncentrowana na miłości do siebie, na ludziach wokół siebie, na spontanicznej radości i taka wskazówka z przyszłości: ciesz się, odnajdź radość. Czy jeszcze jakaś tatalia? No to jak tatalia, no to zobaczymy, co tutaj jeszcze chcę przejść. Tak, i tutaj mówi, nie wiem, czy tutaj mam, nie, tak, będzie Wam tutaj wygodniej zobaczyć. Zostaw skupianie się i nadmierne myślenie o różnych rzeczach, które się nie powiodły, negatywnych, co na Ciebie jeszcze czeka. Twoja wskazówka z przyszłości: zostaw to, idź w radość, spontaniczność, spotkania z ludźmi i zobaczysz, przyniesie Ci to zmiany w Twoim życiu. Będziesz z tego zadowolona, zadowolony. Dziękuję za subskrybowanie mojego kanału, zostawianie wiadomości, lajków. Jest to czytanie ogólne, energetyczne. Weź tylko to, co poczujesz sercem, co na ten moment jesteś w stanie przyjąć i wprowadzić do swojego życia. Życzę Ci wszystkiego dobrego. I przechodzimy do wyboru drugiego. Wybór drugi. Wskazówka od siebie z przyszłości. Tu, gdzie jesteś, przy jakimś problemie, przy jakiejś sytuacji, która wydaje Ci się trudna i niemożliwa do zmiany, to Ci się tylko wydaje, ponieważ czas ruszyć. I czuję takie mocne zakorzenienie w tym miejscu, tak jakby to było coś dla Ciebie znane, ta sytuacja trudna, a Ty z przyszłości mówisz: czas na zmianę, czas na podjęcie decyzji, czas na wyruszenie w drogę. I ta talia.
I znów radość. Wyrusz w miejsca, gdzie jest śmiech, spontaniczność, przyjemność. Zacznij od swojego otoczenia. Na pewno w Twoim otoczeniu są ludzie, którzy tą radość, przy których stole, przy tej radości możesz usiąść, ale dla części osób to też jest taka informacja: stwórz tą radość u siebie. Zobacz, jak u Ciebie wyglądają posiłki, jak wyglądają rodzinne spotkania, jak to jest, jak byś chciał, chciała, i zobacz, co możesz na ten moment wprowadzić, jaką zmianę. Małymi krokami to mi mówi: obserwuj, zauważ, stwórz obraz, jak to ma wyglądać i zacznij działać. I będziesz wiedzieć, jak to zrobić, jeżeli dobrze się poprzyglądasz swojemu życiu, temu, jak chcesz, jakie to jest potrzebne, w jakiej formie, to precyzyjnie to ujmiesz i zaczniesz wykonywać. Bardzo czuję, że jeszcze tutaj mi jest potrzebna karta na ten ruch i ta talia. Bo u większości osób to będzie takie gdzieś zatrzymanie w jakimś obszarze, tak jakby to narastało dłuższego czasu. No więc 2 karty chcą przyjść. Tak. Jest na pewno kilka sposobów ruszenia z tego miejsca. Może już parę razy próbowałaś, ale to bardziej odbywało się na zasadzie: mam możliwości, wiem co i jak, ale zostałaś. A tutaj cały czas mi się podkreśla: jeżeli Cię ktoś gdzieś zaprosi, wyjedź. Jeżeli jest jakiś warsztat, wyjedź. Będzie spotkanie towarzyskie, wyjdź. Nie odmawiaj. To jest cały czas rusz w stronę radości. Rusz, zmień. Aby te myśli, te odczucia przekierować, przetransformować. Tak, czuję, że jeszcze cały czas jakby podpowiedź do tej transformacji, bo tu dla niektórych to może być bardzo takie mocne zatrzymanie, wcale to nie takie łatwe do ruszenia. I tak mówi, wiesz, zatrzymaj się i pomyśl, czy jeżeli zostaniesz w tym miejscu, w którym jesteś, to co się wydarzy, czy przyjdzie tutaj zmiana. Tak? Bo wskazówka od przyszłości mówi: idziemy, zmieniamy, ale fizycznie to zmieniamy. Przekierowujemy swoje emocje, tak, ale wykonujemy też tutaj, czuję mocno jakiś fizyczny, jakiś wyjazd, jakieś przejście, jakieś zorganizowanie, wykonanie czegoś, tak? Tak, i przyjdzie do Twojego życia naprawdę radość, ucieszysz się z tego, z tej zmiany, ale trzeba pójść w tą stronę, trzeba fizycznie to wykonać, czyli zobaczyć, poczuć, poobserwować, czyli właśnie dla pewnych osób to będzie wyjazd, dla pewnych coś organizacja w domu, poobserwowanie swojego życia rodzinnego, jakie zmiany chcesz wprowadzić. Tutaj bardzo dużo mówi: masz umysł bardzo jesteś osobą myślącą logicznie, więc naprawdę zauważysz te rzeczy, przemyślisz i poczujesz. Tutaj też to mówi tak: masz to przemyślane, masz jakieś koncepcje, dlatego pójdziesz w działanie, bo tutaj to czucie jest, ale ono jak gdyby przez działanie przechodzi się do tego czucia. Tak, doprecyzowanie czegoś, zrobienie, zobaczenie już pierwszych rzeczy, pierwszych efektów i wtedy się to
czucie nam włączy bardziej. Tu jeszcze jedną. O, ta karta, czuję, że to ta. Co to za karta? Tak, efekty tego przyjdą. Nie będą od razu, ponieważ Twoje działanie też będzie, w zależności od tego, w jakim tempie będzie szło. U pewnych osób może będzie szło wolniej, przez obserwację, później powolne działanie, bo niektórzy tutaj mogą być w mocniejszym zatrzymaniu, ale przy działaniu, przy pozwoleniu sobie, będziesz mieć efekty, będziesz zbierać pozytywne plony, bo naprawdę jest to pięknie zakończone, więc posłuchaj tej wskazówki z przyszłości. Jeżeli czujesz w jakimś obszarze ten zastój, to może odsłuchaj sobie tego jeszcze raz. Wybierz jedno, dwie informacje, które najbardziej dotykają Twojego serca i wprowadź w swoje życie. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne, energetyczne. W związku z tym weź to, co Ty poczujesz sercem, co na ten moment będzie. Jeżeli Cię zatrzymuje, czujesz nawet opór, złość, to też jest pozytywne, natomiast potrzebny jest tutaj ruch, potrzebna jest zmiana. Zaufaj sobie z przyszłości i działaj zawsze dla swojego najwyższego dobra. Życzę Ci wszystkiego dobrego. I przechodzimy do wyboru trzeciego. Już tutaj tylko odłożę karty. I wybór trzeci. Wskazówka od siebie z przyszłości. Nie bądź taki uparty. Jeżeli masz do podjęcia jakieś rzeczy, jakieś działania, to niekoniecznie musisz iść według tych zasad, których Ty uważasz. Niekoniecznie musi to tak przebiegać. Zatrzymaj się w tym, poobserwuj siebie, czy to, co wybierasz w tym momencie, jest naprawdę dla Ciebie dobre. Czy może jest to pewnego rodzaju upór, troszkę na siłę są pewne rzeczy, bo tu mam taką wskazówkę, że chcesz sobie, uważasz, że to jest dobre i dlatego tak bardzo mocno forsujesz pewne rzeczy, ale ta wiadomość z przyszłości mówi, nie tak, nie w ten sposób, nie tędy droga, zatrzymaj się w tym, bo może jest coś innego, coś dla Ciebie tutaj lepszego. Co tutaj? Bo forsując tak, chcąc iść w tą stronę, nie słuchasz, nie słyszysz i to nie będzie dla Ciebie korzystne, tak? Będzie wprowadzało Cię w obszary, które nie przyniosą Ci tego, czego oczekujesz. Wprost przeciwnie, możesz poczuć duże zmęczenie, niezadowolenie, brak takiego efektu. Więc tutaj mówi, nie taka sztywność w działaniu, w myśleniu, w podejmowaniu decyzji. Nie bądź taki uparty, uparta. Czasem pewnych rzeczy po prostu nie widzimy. I tutaj jest taka informacja, nie widzisz pełnego obrazu. Zabierz ze sobą innych, posłuchaj innych, bo nie jesteś sam, sama. A takie masz może czasem odczucia, że musisz podjąć taką decyzję, musisz to zrobić, musisz tak, bo inaczej. Nie. Zatrzymaj się, poobserwuj, zobacz, bo może być inaczej. I teraz, co to znaczy to inaczej? Jaka ta wskazówka jeszcze? Czy nam się tu rozwinie to? Tak, poobserwuj różne możliwości. Zobacz, co byłoby dla Ciebie z większą korzyścią. Zatrzymaj się w tym, daj sobie przerwę i poobserwuj, ponieważ masz zdecydowanie większy wybór niż myślisz, że masz, a idąc tą drogą, niekoniecznie dojdziesz do tego, co by było dla Ciebie dobre.
poczuj, że jest jeszcze inny sposób, inne patrzenie, rozpal w sobie chęć zobaczenia czegoś z innej perspektywy, inaczej, innego zadziałania. Przemyśl sobie wszystko, przemyśl sobie, zatrzymaj się, daj sobie czas, poobserwuj swoje myśli i zobaczysz inny sposób działania, inną perspektywę. Możesz nawet odkryć, że czegoś innego chcesz. Zobacz, czy to, co robisz, na pewno przyniesie ten efekt. Jest to czytanie ogólne, energetyczne, więc zobacz, co do Ciebie przemawia, co rezonuje. Może to być jedno zdanie, które na ten moment jest dla Ciebie ważne, które Cię zatrzyma i już pozwoli Twojej podświadomości działać na Twoją korzyść. Bo pamiętaj, wszystko ma być dla Twojego dobra. Więc weź tylko to, co z Tobą współgra. A ja Ci życzę wszystkiego dobrego.